Dzień dobry Państwu. Jeżeli interesujecie się akwarystyką albo dopiero zastanawiacie się, czy zacząć interesować się akwarystyką, to trafiliście w dobre miejsce. Dziś przearanżuję nie jedno, nie dwa, ale aż 3 niewielkie akwaria, które jakiś czas temu przyniosłem do mojego nowego studia akwarystycznego. I wykorzystajmy dzisiejsze nasze spotkanie do tego, żeby mógł opowiedzieć Wam krok po kroku, czym kieruję się, gdy zmieniam. Kurczę, Darek. Czym kieruję się zmieniając aranżację w akwariach. Opowiem również, dlaczego w taki sposób aranżuję te zbiorniki, a jako taką wisienkę na torcie, bo tych informacji będzie dość sporo, które mam dziś, kurczę, światło. Jest dzisiaj pochmurny dzień, więc raz jest słońce, raz nie ma i próbuję ten wstęp nagrać już chyba 15 raz, bo za każdym razem, gdy zmienia się ekspozycja światła, muszę zmieniać manualne ustawienia na kamerze. Krok po kroku przelecimy przez cały proces. Jako wisienka na torcie opowiem również, w jaki sposób, jaki trik zastosuję po to, żeby nieco zoptymalizować zużycie prądu, żeby zmniejszyć rachunki za prąd w momencie, gdy aranżujemy więcej niż jeden zbiornik w swoim mieszkaniu, na swoim kwadracie. Dobra, ogólnie sporo roboty przede mną, więc dziś będę się streszczał i będę unikał tych wszystkich esejów. Jeden, drugi, trzeci, każdy będzie przerobiony, zresetowany. I wykorzystamy głównie to, co mam pod ręką. Oczywiście mam tutaj trochę akcesoriów, różnego sprzętu, którego jeszcze nie wykorzystałem do dziś w różnych aranżacjach, ale przede wszystkim będziemy bazować na tym, co już znajduje się w tych akwariach. Dzięki temu będziecie mogli zobaczyć, jak przerobić zbiornik, nie dokładając zbyt wiele z własnego budżetu, tak, żeby odświeżyć wygląd, być może zmienić obsadę, albo po prostu czasem jest tak, że po iluś miesiącach zwyczajnie znudzi nam się aranżacja, którą zrobiliśmy długie miesiące wcześniej. Kilka miesięcy temu w swoim domowym salonie postawiłem 3 nano akwaria. Każde o tych samych wymiarach. Długie i szerokie na 30 cm, a wysokie na 35 cm. Grubość szyb to 4 mm, a pojemność brutto pojedynczego zbiornika to 31 litrów. Każde szkiełko zaaranżowałem w innym stylu, z inną obsadą, roślinnością oraz innymi dekoracjami. A całość nazwałem koncepcyjnie projektem Nano Galeria. Z biegiem czasu podjąłem decyzję, żeby spakować swój akwarystyczny mandżur i przeparkować zbiorniki do nowo powstałego studia. Studia, które wynajmuję i prowadzę poza domem. Nowa przestrzeń daje nowe możliwości. Niestety w trakcie transportu dość mocno naruszyłem podłoże i dekoracje wewnątrz każdego zbiornika. A jako że fundamentem podłoża jest ziemia do oczek wodnych, to tylko kwestia czasu, gdy biologia zbiorników kompletnie się zdestabilizuje. I tu podjąłem kolejną decyzję, aby przeprowadzkę do nowego studia wykorzystać jako pretekst do zmiany aranżacji w szkiełkach mojej Nano Galerii. A dalszą historię napiszemy dziś wspólnie. Powracamy do studia. I niestety ten początek prac jest chyba najbardziej wymagający, ponieważ to, co teraz muszę zrobić, to usunąć absolutnie wszystkie rośliny, wszystkie dekoracje i filtry. Następnie spuścić nieco wody z każdego zbiornika, wyłowić wszystkie krewetki, ponieważ w każdym z tych zbiorników jest dość sporo krewetek, które muszę wyłowić i dopiero później będziemy mogli nie tyle wyczyścić, co opróżnić te zbiorniki przed rozpoczęciem nowych aranżacji. Jeszcze tylko powiem, że wszystkie krewetki, które wyciągniemy... O, hello! Maleńkie. Wszystkie krewetki, które wyłowię, trafią, nie wiem czy tymczasowo, czy docelowo do mojej 112. Do tego zbiornika wrócimy w przyszłych filmach. On ma 1,5 miesiąca od zalania, więc zrobię być może jakiś osobny film z aktualizacją, bo wiem, że pytacie często, i też prosicie, żeby pokazywać zbiorniki po jakimś czasie, jak one się mają, jak to wszystko działa. Także wrócimy jeszcze do tego w innych filmach. A teraz czas na reset. Działamy.
montuję właśnie ten materiał. Mocna ta trąbka, nie? W sensie mam jeszcze trochę ujęć, które chcę pokazać z tego czyszczenia akwariów, ale ta trąbka, zmieńmy muzykę, dobra? Wybaczcie wszyscy ci bardziej wrażliwi na dźwięk trąbki lub saksofonu. Nie jestem aż tak dobry słuchowo, natomiast zmieńmy muzykę, dobra? Zmieniam muzykę, ok? Wracamy do filmu, sorry. Okej, koniec przerwy. Udało się. Dla Was to była chwila, dla mnie kilka długich, ciężkich godzin w całym studio. No dobra, trochę już ogarnąłem, ale jeszcze chwilę temu panował tutaj absolutny bałagan. Zbiorniczki są gotowe, możemy wejść w etap aranżowania ich na nowo. Zbiorniczki wyczyściłem tak dobrze jak potrafię. W sumie potrafię lepiej, ale nie staram się być perfekcjonistą. Dla mnie jest to akceptowalne. Wiadomo, że gdzieś tam, gdzieniegdzie pozostawały smugi. Pewnie delikatnie porysowałem szybę w niektórych miejscach, ale słuchajcie, takie rzeczy się dzieją w trakcie prac, zwłaszcza jak rearanżujemy tych zbiorników kilka. Jeszcze dla tych, którzy być może nie widzieli poprzednich filmów sprzed kilku miesięcy, gdy aranżowałem każdy z tych zbiorniczków, tutaj u góry świeci budżetowa lampa Kruger-Meyer. I zauważyłem po kilkunastu tygodniach, jak działały zbiorniki, że te lampy były delikatnie nawet zbyt mocne. Każda z tych lamp świeci z mocą 8 watów, dlatego zrobiłem taki stary, dobry, sprawdzony sposób, czyli na każdą z tych lamp przykleiłem pasek taśmy izolacyjnej po to, żeby je nieco przygasić. Oczywiście można zainwestować więcej w jakieś bardziej porządne lampy i kupić takie, które mają regulację mocy. Natomiast te nie mają, więc tutaj takim trochę chałturniczym sposobem, ale działa. Zobaczymy, co tutaj jeszcze damy do środka. Pamiętajcie też, że ja w żadnym praktycznie z moich zbiorników obecnie na dzień, w którym nagrywam to wideo, nie korzystam z CO2, nie dozuję CO2, nie korzystam z butl i butel, nie wiem jak to odmienić, z butelek CO2, dlatego świadomie zawsze ustawiam światło na niski lub średni poziom świecenia. W sensie, żeby świeciły słabo albo średnio słabo. Nie wiem, jaką skalę tutaj zastosować. I tylko w ten sposób jestem w stanie uniknąć glonów. Dlaczego? Dlatego, że gdybym przeświecał te zbiorniki, to zbyt dużo światła powodowałoby, że te glony powstawałyby dużo intensywniej, dużo bardziej intensywnie pojawiałyby się te glony. Oczywiście to nie jest tak, że nie borykam się z glonami, borykam, ale no, wiecie o czym mowa. Nie tylko światło decyduje o tym, czy macie glony, czy nie, ale ja staram się jednak świecić naprawdę umiarkowanie albo nawet wręcz słabo. Wierzę, że rośliny sobie poradzą. I jeszcze, żeby Wam pokazać, co tutaj mamy. Nie wiem, czy będę korzystał z tych rzeczy, które były w poprzednich zbiornikach, natomiast wszystkie dekoracje wyciągnięte. Tutaj filterki. Nie będziemy korzystać z tych filtrów, ale jeszcze ich nie chowam, ponieważ przydadzą mi się do jednej rzeczy, którą chcę Wam pokazać. Tutaj sprzęt, wiadomo, widzicie cały backstage. I jeśli chodzi o rośliny, to tak, rośliny hydroponiczne, tutaj mamy dracenę, mamy oczywiście skrzydłokwiat, tutaj mamy piękną monsterę również, skrzydłokwiat tutaj i potos, jeżeli dobrze pamiętam. Więc spróbujemy tak zaaranżować te zbiorniczki, żeby te rośliny hydroponiczne również tam wróciły. Tutaj pod spodem mamy rośliny łodygowe, mnóstwo kryptokoryn z jednego ze zbiorniczków. Dodatkowo mamy jakiegoś nurzańca. Będziemy po prostu wyławiać i patrzeć, co nam pasuje. Tutaj w talerzyku mamy rośliny trawnikowe. Mamy między innymi kryptokorynę parwę, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy małego cheńka i jeszcze mamy dość sporo
sporo dużego heńka. Ten duży heniek jest mocno obrośnięty krasnorostami, ale szkoda mi go tak wyrzucać, więc raczej wsadzę go do któregoś ze zbiorniczków za chwilę, a z krasnorostami poradzimy sobie później. I nie wyrzucałem całego podłoża, które było w tamtych zbiornikach, ponieważ ono również nam się przyda i w sumie od niego zaczniemy. I oczywiście krewety, no teraz już Wam nie pokażę, bo ich już tutaj nie ma, ale wszystkie, może nie wszystkie, większość krewetek wrzuciłem do 112. Oczywiście musiałem być sprytny, żeby gupiki nie rzuciły się na te najmniejsze krewetki w momencie, gdy je dodawałem. To wcześniej wrzuciłem dużo pokarmu, zająłem czymś te gupiki po to, żeby mniejsze krewetki miały szansę się pochować. Aczkolwiek w tym zbiorniku są również dwa osobniki Dario, czy tam Buddies bengalski. Nie wiem, czy gdzieś się tutaj nam teraz pokaże. Chyba nie. O, widzicie? Jest. Ta na przykład kreweta Amano również pochodzi z tamtych zbiorniczków. Natomiast no, są tutaj dwa małe drapieżniki, ale wierzę, że przy tylu zakamarkach te mniejsze krewetki spokojnie sobie poradzą. Nasz mech, którego jest sporo, przewiesiłem go razem z korzeniem tutaj w zbiorniku, gdzie mam danio i kilka gupików. No po to, żeby po prostu nie wysechły na czas aranżacji. Prawdopodobnie nie wykorzystamy tego korzenia, ale wykorzystamy mech. Mam na to pewien pomysł. Dobra, działajmy. W momencie, w którym aranżuję te trzy zbiorniki, nie wiem jeszcze do końca, jaka tutaj pójdzie obsada. Dowiem się pewnie za tydzień lub dwa, jak pojadę do sklepu akwarystycznego i zobaczę, jaką mają dostępność, jeżeli chodzi o obsadę, różne ryby i tak dalej. Dlatego będę starał się zaaranżować każdy z tych zbiorników w możliwie jak najbardziej uniwersalny sposób, w uniwersalnym stylu. Tak, żeby niezależnie od dobranej obsady, każde zwierzątka w każdym zbiorniku czuły się dobrze. Oczywiście każdy ze zbiorników spróbuję zaaranżować delikatnie inaczej. Nie będę tutaj wykręcał jakichś mega wariackich aranżacji. To nie jest kanał o aquascapingu, a o pasji i zamiłowaniu do akwarystyki. Natomiast to, co zrobię i co wydaje mi się kluczowe, i to jest ten walor, powiedzmy, edukacyjny dzisiejszego filmu, to to, że w każdym z tych zbiorniczków zrobię nieco inne podłoże. A podłoże to jest niewiarygodnie ważna rzecz i wykorzystam na pewno to podłoże, ten żwirek, piasek, który przed chwilą stąd usunęliśmy. Otóż jak zmieniacie aranżację, chodź tutaj, i usuwacie podłoże, to zachęcam Was, żeby nie wyrzucać tego. Oczywiście po kilku godzinach, jeżeli to postoi w wodzie czy po prostu w jakimś wiadrze, to nie będzie tam już tych wszystkich korzystnych bakterii nitryfikacyjnych między innymi, które bardzo dobrze robią na ten ekosystem. Sorry, że pokazuję wiadro, ale taki mamy etap naszego dzisiejszego epizodu. Natomiast jako, że dosłownie 2 godziny temu usunąłem to ze zbiorników, w tym podłożu znajduje się bardzo dużo pożytecznych bakterii, właśnie tych bakterii nitryfikacyjnych i innych. A po co nam bakterie? Po to, żeby szybciej wystartował nam zbiornik. Chodzi o to, żeby te bakterie z tego podłoża od razu zaczęły się namnażać i kolonizować tak naprawdę na każdej powierzchni w zbiorniku, po to, żeby przerabiały negatywne związki na pokarm dla roślin. I też jest drugi plus, gdy nie wyrzucacie podłoża, można tak naprawdę podnieść sobie delikatnie poziom tego podłoża. Wykorzystamy to jako taką jakby podkładkę, po to, żeby podłoża było nieco więcej. Jest to oczywiście oszczędniejsza metoda niż kupowanie nowego podłoża w takiej ilości, żeby było troszkę więcej podłoża po to, żeby łatwiej sadziło mi się rośliny. Zacznę od zbiorniczka z prawej strony Nano Galerii i od razu jak to robię, to wyjaśnię, że nie będę tutaj podnosił na przykład z tyłu. O, dobra, tyle chyba wystarczy. Czasem robię tak i robiłem to na poprzednich filmach, że usypywałem tak podłoże, aby z tyłu akwarium było nieco podniesione. Wtedy robi Wam się taka fajna perspektywa, lepsza głębia. Tutaj nie będę tego robił z racji filtrów, które zamierzam tutaj wykorzystać, ale o tym za chwilę, więc wszystko będzie płaskie. Nie skupiamy się na żadnej perspektywie. Nie chcę też, żeby to podłoże, czyli ta nasza, powiedzmy, baza, ta pierwsza warstwa była widoczna, gdy spojrzymy od frontu akwarium, od boku to ok, na przykład z tego boku nie zajrzę, ale nie chciałbym, żeby była widziana od frontu, dlatego nie dojeżdżam aż tutaj do przedniej szyby. Nie potrzebujemy tego dużo, zaraz tutaj jeszcze dodamy kilka elementów. Ja bardzo często reużywam podłoża z poprzednich moich zbiorników. I podobnie w zbiorniczku numer 2.
Ok. I w zbiorniczku numer 3. I teraz tak, skupcie się, bo nie będę 2 razy powtarzał. Mamy 3 zbiorniki i każdy z tych zbiorników będę aranżował w stylu naturalnym, wykorzystując naturalne rośliny, co widzieliście. I generalnie, żeby ten ekosystem zaczął nam bardzo fajnie działać, prosperować. I też ma to swój ogromny plus, ponieważ w momencie, gdy dobrze zrobimy ten grunt, stworzymy roślinom, przede wszystkim roślinom, odpowiednie warunki do wzrostu, to później w kolejnych tygodniach i długich miesiącach my będziemy mieli dużo mniej pracy nad tym zbiornikiem, ponieważ rośliny będą wyciągać negatywne związki z podłoża, ze słupa wody. Dlatego przykładam dość dużą uwagę do tego, żeby stworzyć roślinom jak najlepsze warunki do wzrostu. Dzięki temu rośliny robią robotę za mnie, a ja nie muszę co chwilę czyścić tego akwarium z glonów, nie pojawiają się, albo pojawiają się dużo rzadziej jakieś choroby i inne rzeczy. No wiecie, generalnie im lepiej zrobiony ekosystem, tak jak z kwiatami w domu, im lepszą ziemię, im damy bardziej żyzną, gdzie jest dużo mikro i makroelementów, tym lepiej dla nas, bo nam zostanie tylko podlewanie tych kwiatów, a mi zostanie tylko uzupełnianie wody, która odparowuje ze zbiornika. I teraz mamy ten grunt taki zrobiony z tych podłoży, co wyciągnęliśmy, ale zależy mi na tym, żeby tam w tym podłożu było jeszcze więcej tych mikro i makroelementów, z których korzystać będą rośliny. I zrobimy to na 3 różne sposoby. Do pierwszego zbiornika wykorzystamy, i to jest chyba najtańszy sposób, to są kapsułki nawozowe. I te kapsułki nawozowe dozuje się, jeżeli macie już działające akwarium i widzicie, że rośliny nie do końca Wam rosną, to być może brakuje im w podłożu związków, których potrzebują. Wtedy można kupić właśnie takie kapsułki nawozowe. Zresztą w zwykłym ogrodnictwie też mamy pałeczki nawozowe, prawda, które się aplikuje do ziemi przy korzeniach kwiatów. I teraz to, co ja zrobię, to pootwieram te kapsułki i zanim przysypiemy jeszcze górną warstwę, to porozsypuję bardzo dużo tych mikro i makroelementów właśnie z tych tableteczek. Nie trzymajcie tego gdzieś w pobliżu dzieci, bo to wygląda jak cukierek. I to będzie pierwsze akwarium, czyli wysypiemy te tableteczki i musimy to przykryć, bo chodzi o to, żeby te związki nie wystrzeliły nam do słupa wody. Przykryjemy to jasnym, zwykłym żwirkiem. Tutaj mam akurat taki żwirek, zwykły, jasny żwirek. On nie posiada żadnych mikro i makroelementów. Spełnia głównie funkcję dekoracyjną, ale oczywiście z czasem również na powierzchni tego żwirka będą osadzać się korzystne bakterie i kolonizować. I to jest nasze pierwsze akwarium. Drugie to wysypiemy, żeby roślinki miały co jeść, już nie tabletki nawozowe, ale wykorzystamy i tutaj sięgam po, to jest substrat podżwirowy. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy na kanale i zastanawiacie się, dlaczego pokazuję tak dużo produktów Invitala, Invital po prostu wysłał mi ogromną paczkę różnych swoich produktów do testów. Nie jest to żadna współpraca komercyjna. Chcę tutaj transparentnie Wam to zaznaczyć, że nie jest to reklama. Natomiast akurat po ten substrat podżwirowy sięgam w dzisiejszym filmie, dlatego że ktoś z Was polecił mi go w sekcji komentarzy, że podobno świetnie rośliny na tym idą. Jako że to jest substrat podżwirowy, czyli dajemy go pod żwir, nie płuczemy, nie myjemy, bo on ma wszystkie te mikro i makroelementy, to przykryjemy go również żwirkiem, również ze znanej nam wszystkim firmy, ale żeby było troszkę inaczej, żeby było ciekawiej, wykorzystam taki ciemny, taki brązowy żwir. I to będzie nasze drugie akwarium. W trzecim akwarium nie będziemy dawać żadnych substratów podżwirowych, tylko od razu na to, co już daliśmy do akwarium, wrzucimy japoński substrat aktywny. Dlaczego aktywny, a nie podżwirowy? Dlatego, że jego niczym nie przykrywamy. To jest nigdy nie potrafię zapamiętać tej nazwy. Natomiast on ma postać takich granulek czarnych, trochę jak kawa rozpuszczalna i w ten sposób zobaczymy w kolejnych miesiącach, jak w ogóle będą szły rośliny, jeśli w każdym z tych zbiorniczków damy nieco inne podłoże. Ja tu jestem po to, żeby eksperymentować, żebyście Wy mogli zobaczyć, co tak naprawdę przynosi lepsze, a co gorsze efekty. Róbmy podłoża. Zastanawiam się, od czego zacząć. Zacznijmy od tego, dobra? Mam już na podorędziu te piguły, te tabletki nawozowe. I teraz jest tak, że będę brał każdą z tych tabletek i delikatnie je po prostu
otworzę. O, i w ten sposób. I po prostu porozsypuję na całej powierzchni. Jest to też fajny sposób, jeżeli posiadacie na przykład tylko żwirek, który nie ma żadnych mikro i makroelementów, to śmiało możecie dać tylko i wyłącznie takie coś pod zwykły żwir albo pod zwykły piasek i rośliny również powinny Wam spokojnie pójść. Nie wiem jeszcze, gdzie będę sadził rośliny, dlatego lecę po całości. I przykrywamy tę warstwą żwiru. Jeżeli pytacie mnie, jak grubą warstwą żwiru to przykryć, ja staram się, żeby to było minimum 1,5 do 2 cm. I też polecam Wam taka techniczna uwaga, jeżeli nie chcecie, żeby tamto podłoże było widoczne, to zaczynajcie usypywać od przodu, bo jak zacząłbym od środka, to jest ryzyko, że mi to przesunie jakby tą ziemię do przedniej szyby. I posuwamy się do tyłu. Ten żwir jest bardzo gruby, więc dam go sporo. Teoretycznie jest ok, ale obawiam się, że jednak jest trochę za mała ta warstwa, zwłaszcza, że tu jest dość duża gradacja, więc boję się, że te wszystkie mikro i makroelementy zaczną się uwalniać do słupa wody. Poszukam innego żwirku, nie musi być ten sam, tylko po to, żeby delikatnie jeszcze podbić tę warstwę. Tak jak mówiłem, dziś improwizujemy, działamy w pełni spontanicznie. Tutaj gdzieś w czeluściach moich rzeczy mam, o proszę, taki brązowo. Żwir wypłukałem tak za 2 razy. O, w sumie słuchajcie, nie jest tak źle. Pierwszy zbiornik, że Wam pokażę wiadrem, pierwszy zrobiony. Przejdźmy do tego. Tu idzie ten substrat podżwirowy, o którym mówiliśmy. Jego również nie płuczemy, będziemy musieli go również przykryć czymś. Jego również po całości. Tych substratów podżwirowych nie potrzebujecie dawać nie wiadomo ile. Taka cienka warstwa w zupełności wystarczy. Być może gdybym nie miał jeszcze tej podstawy pod tym substratem podżwirowym, dałbym więcej, ale zostawiam tak jak jest. Tutaj na górną warstwę dajemy ten brązowy piasek akwarystyczny z Invitala i od razu Wam powiem, że zazwyczaj jak płuczę, czy tam płukam piasek lub żwir, to muszę to robić kilka razy, bo woda jest mętna. Po raz pierwszy wykorzystuję ten piasek akwarystyczny z Invitala i naprawdę piona, mówię absolutnie szczerze, raz przepłukałem i woda już niemalże w ogóle nie była mętna, czyli wydaje mi się, że jest naprawdę fajnie i fachowo przygotowany do tego, żeby w sensie nie jest brudny, nie jest usyfiony jak bardzo wiele innych piasków, tudzież żwirków akwarystycznych. Także gratuluję. Myślę, że nie jest to ostatni raz, kiedy po niego sięgam. W tym wypadku nie wiem, jak to się stało, być może dlatego, że mam mniejszą gradację, ale 3-litrowy worek wydaje mi się absolutnie wystarczający. Drugi zbiorniczek, podłoże gotowe i przechodzimy do ostatniego bohatera naszej, znaczy the last but not least, jak mówią Amerykanie. Tu mamy najłatwiejsze zadanie, ponieważ sięgamy po substrat aktywny, ten, o którym wspominałem, i on ma już wszystkie te mikro i makroelementy potrzebne do wzrostu roślin. Wygoda użytkowania jest taka, że nie trzeba pod niego nic dawać, chociaż można, kto chce, ale też nie trzeba go płukać, nie można go wręcz płukać, ponieważ zabijemy te jego korzystne właściwości. Oczywiście substraty aktywne są też relatywnie droższe od pozostałych podłoży, ale hej, no, jeśli mamy płacić więcej, no to właśnie za wygodę. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Filtracja. Otóż, jako że traktuję tę część nanogalerii koncepcyjnie, czyli traktuję to jako całość, nie jako każdy zbiornik indywidualnie, chociaż one są różnymi zbiornikami. Natomiast problem, który miałem dotychczas, gdy w każdym z tych zbiorników działał osobny, malutki filterek, był taki, że zaczęły mi się kończyć, zwyczajnie to taki prozaiczny powód, zaczęły mi się kończyć wejścia jakby w miejsca, gdzie mogę wetknąć kolejne kontakty. O, właśnie, szukałem tego słowa. Zbyt dużo kontaktów kradnie mi to, gdy mam 3 zbiorniki, 3 osobne lampy i 3 osobne filtry. I też niewielkie filterki, z których dotychczas korzystałem, one są super. Ja uwielbiam małe wewnętrzne filtry, natomiast ja co miesiąc musiałem je czyścić, ponieważ chociaż wydaje mi się wystarczająco wydajny na tę objętość,
to jednak bardzo szybko się zapychały i pomyślałem, że zrobię obejście. Po pierwsze, chciałbym trochę odzyskać jakby kontaktów, czyli nie 3 wtyczki od 3 filtrów osobno, ale jedna wtyczka i nie malutki filterek, w sensie z malutką powierzchnią filtracyjną, ale z nieco większą powierzchnią filtracyjną. I widzicie już w kadrze, co się tutaj dzieje, nie? Co jest. Proszę, bohater dzisiejszej rozgrywki na poziomie filtracji. To jest, moi drodzy, filtr, nie wiem, czy można powiedzieć grawitacyjny, bo to nie jest filtr sam w sobie, w sensie to jest filtr, ale on nie posiada żadnego mechanizmu filtracji, żadnej pompki. I teraz pomyślałem, że chciałbym mieć większą powierzchnię filtracyjną. Ok, zgadzam się ze wszystkimi, którzy już się palą, żeby skomentować, że te filtry są brzydkie i będą źle wyglądać w tych akwariach, ale kwestia gustu, kwestia preferencji. Ja chcę, żeby filtr robił robotę, a jednocześnie nie ciągnął nie wiadomo ile prądu, a jednocześnie nie zapychał się w ciągu kilku tygodni. Jest na to dużo więcej sposobów. Ja wybrałem dziś ten. I teraz mamy jeden filtr. Zasada działania jest bardzo prosta. Tutaj wpinamy wężyk, którym będziemy pompować powietrze. W środku znajduje się kostka napowietrzająca i ona, wypuszczając powietrze tutaj tą rurką, automatycznie powietrze, które będzie wydostawać się przez tą rurkę, będzie zaciągać wodę, która będzie się przefiltrowywać właśnie przez tę gąbkę. Filtr narożny, dlatego ma taki kształt, ponieważ można go ustawić w rogu akwarium. Oczywiście jest czarny, pewnie gdybym wymalował tylne ściany na kolor czarny, to on by się gubił, ale powiem Wam tak szczerze, że ja lubię patrzeć, jak filtr pracuje, jak tam go widać, jak coś tam bąbelkuje, ten cały mechanizm pracuje. Nie wiem, mam jakąś taką dziwną przyjemność z tego. I teraz nie jeden, nie dwa. Tutaj, to jest ten filtr. Jakbyście szukali, chcieli zreplikować aranżację, którą ja dzisiaj robię. Hej, co jest? Nie 2, a 3 filtry dokładnie takie same. I teraz motyw jest taki, come on, chyba nie tą rurkę ciągnąłem. I teraz motyw jest taki, 3 filtry, każdy ląduje w innym zbiorniczku, ale nie musimy do tego podpinać osobno pompki, ponieważ wykorzystam tylko jeden napowietrzacz, to jest tak zwany napowietrzacz, niektórzy mówią na to pompka. Akwaryści, tudzież miłośnicy akwarystyki jeszcze z lat 90. doskonale znają mechanizmy pompki, czyli to sobie stoi gdzieś tam z tyłu, tylko od razu przestrzegam, że te pompki, gdzie jest membrana, czyli ten taki fizyczny drgający element w środku, bo to jest napowietrzacz membranowy. W ostatnim moim filmie mówiłem o napowietrzaczach piezoelektrycznych, które są dużo bardziej ciche. Niestety te ultra ciche nie są wystarczająco mocne, żeby uciągnąć 3 filtry. Nie wiem też, czy ta pompka to uciągnie. Zobaczymy. To jest eksperyment. I teraz jeden wężyk będzie wychodził z tej pompeczki, tutaj. Stąd wyjdzie jeden wężyk. Następnie, żeby rozprowadzić powietrze do 3 różnych filtrów, zamówiłem mega tanią taką przejścióweczkę. W sumie to jest to rozgałęziacz albo rozdzielacz. Na różnych aukcjach różnie o tym mówią. I teraz wpinam tylko w jednym miejscu i tutaj mogę sobie nawet takimi zaworkami regulować, ile powietrza do jakiego filtra. Więc wpinamy pompeczkę do tego, a z tego już 3 osobne wężyki do każdego z filtrów. W ten sposób włączam tę pompkę jedną wtyczką, tylko jeden kontakt potrzebuję do tego, żeby nie tylko napowietrzać każde z tych akwariów, ale również, żeby zachodziła tam i odbywała się filtracja. I te filtry, one naprawdę długimi miesiącami mogą pracować w akwarium, zanim zaczniemy je czyścić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Przyznam Wam się, że nigdy wcześniej nie robiłem takiego setupu na rozgałęziaczu i jednej pompce. Także będziecie świadkami nowego doświadczenia również dla mnie.
I jeszcze taka uwaga logistyczna. Teraz już wiecie, dlaczego robiłem płaskie podłoże. Nie bawiłem się w podnoszenie tego podłoża w różnych miejscach, ponieważ te filtry po prostu będą stać na tym podłożu i będą stać z tyłu. Myślę, że, bo zastanawiałem się, jak umieścić te filtry, każdy umieszczę standardowo w lewym, standardowo jak powiedziałem, nie wiem, czy to taki standard, ale ja zrobię z tego mój standard, w lewym tylnym rogu umieszczę każdy z tych filtrów, a pompkę gdzieś ukryję w szafce po to, żebym jak najmniej ją słyszał. Filtry zamontowane. Oczywiście ja to jeszcze tak chałupniczo dałem tutaj, więc prawdopodobnie ta wtyczka gdzieś będzie sobie... O, come on, odzumuj. Ta wtyczka gdzieś będzie sobie tutaj fruwać. Później się tym zajmę, żeby to gdzieś ukryć w szafce. Natomiast jedna uwaga techniczna. Jest zaworek, ale jak spojrzycie na ten element tutaj, widzicie taki mały picyk? Ten mały picyk jest dodatkowym zabezpieczeniem, ponieważ czasem jak na przykład nie ma prądu, to istnieje ryzyko w przypadku takich filtrów, że będzie tak zwana, nie wiem, cofka, to ja to tak nazywam, ale że grawitacyjnie woda, jeżeli wyłączy się prąd, nie wiem, nie będzie prądu, że grawitacyjnie woda z filtra zassie Wam się przez wężyk i jeśli nie macie takiego dodatkowego zabezpieczenia, ten mały picyk powoduje, że woda, nawet gdy się cofnie wężykiem, to nie wróci z powrotem tutaj, nie wpadnie do filtra. Także najczęściej producenci sprzedają filtry już z tym takim dodatkowym zabezpieczeniem. Warto się zabezpieczać na różne sytuacje, ale nam się trio zrobiło. Teraz tak patrzę. Trochę taki setup, jakbym tutaj krewetkaria miał robić. Zobaczymy. Róbmy aranżację. Mam z czego wybierać. To drewno nazywa się Lightwood i mam tego drewna sporo w różnych rozmiarach, więc prawdopodobnie do jednego albo dwóch zbiorniczków to wykorzystam. I mam również sporo tych kamieni otoczaków. Oczywiście mam też inne kamienie. Mam również inne kamienie. Być może wykorzystamy coś z tych rzeczy, które wyciągnęliśmy z tych aranżacji. Zobaczymy. Bądźmy spontaniczni. Dajcie mi chwilę, coś pokminię. Doszedłem do momentu tych aranżacji, w którym nie chcę już bardziej kombinować. Oczywiście, gdybym aranżował jeden zbiorniczek, miał na niego na przykład kilka dobrych dni, to bym się dłużej zastanawiał, ale założenie było takie, że idę w prostotę i tę prostotę już mam. Oczywiście zaufajmy temu procesowi, tak naprawdę robotę w tych zbiornikach będą robić rośliny, a nie aranżacja, czyli ten hardscape tak zwany, ponieważ wiem i widziałem to w poprzednich moich aranżacjach, że jak tylko miną te pierwsze miesiące i ten ekosystem, ta bujna roślinność zacznie się propagować, to te zbiorniki wyglądają zupełnie inaczej. Mnie zależało tylko na takich detalach, na drobnych elementach, po to, żeby te akwaria nie były tylko wypełnione roślinami, żeby nie były tak monotonne. Czyli mamy bardziej surowy klimat, podłoże aktywne, usypane jako ostatnia warstwa kamienie, dragonstone, plus ten taki element korzenia wystającego ponad akwarium. Tutaj mamy piasek koloru brązowego, który delikatnie kontrastuje, aczkolwiek nie jest to mocny kontrast z otoczakami i ten główny, centralny otoczak porośnięty mchem. Oczywiście ten mech będzie taką, wiecie, taką czupryną będzie wkrótce, mam nadzieję. I zbiorniczek ostatni, gdzie mamy tutaj taki trochę klimat rzeczny, ponieważ jest żwirek różnego koloru, również te nieco większe kamienie i jako trzeci plan, jako tło umieściliśmy ten płaski korzeń. Oczywiście na tym korzeniu umieścimy jeszcze kilka anubiasów, kilka roślin typowo na dekorację. Zobaczymy. To jest też ten moment, gdzie chcę zalać te zbiorniki, ponieważ wolałbym sadzić rośliny już przy zalanych zbiornikach i to jest jednocześnie ten moment, gdzie muszę zrobić na dzisiaj pauzę. Także zalejmy każdy z tych zbiorniczków i w ogóle zobaczmy, czy ta filtracja działa, bo
bo w sumie nie sprawdzałem. Chwila prawdy. W sumie to były już dwie chwile prawdy. Pierwsza chwila prawdy była, gdy zastanawiałem się, czy ten korzeń odfrunie. Nie, jest w miejscu, jest ok. I ten, którego doklejaliśmy niedawno, miałem obawy, czy te kamienie w ogóle utrzymają ten korzeń, ale hej, jest w miejscu. Nie przejmujemy się oczywiście tym, że są zamglone szyby, to dlatego, że wlałem zimną wodę i tak naprawdę wszystko to, co teraz chcę sprawdzić, to czy w ogóle działają te filtry. Także trzymajcie kciuki, bo może się okazać, że cała ta koncepcja nie ma absolutnie sensu. 3, 2, 1 i hello. Ciekawe jest to, że do tego idzie bardzo dużo powietrza, a do pozostałych już nie. Zaraz zobaczę, może jak to podniosę. Ten jest zdecydowanie za mocny, a tamte dwa za słabe. To spróbujemy to właśnie tymi zaworkami wykręcić. Mamy to. Tutaj idzie. Tu również idzie. I tu również. Ale mam selfie sticka. Kochani, panuje tutaj mega duży bałagan. Mi kończy się czas już na dziś. Także słuchajcie, wrócę tu jutro, a może pojutrze. Roślinom do tego czasu nic się nie stanie i skończymy naszą aranżację. Także do zobaczenia w tym samym miejscu za 3, 2, 1. Nowy dzień, nowy ja. Ogarnąłem już trochę ten bałagan w studio. Spójrzmy na zbiorniczki. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że korzenie i elementy, w sumie korzenie, bo głównie w kontekście korzeni bałem się, że wypłyną, są w tym samym miejscu, w którym były jeszcze wczoraj, gdzie je zostawiliśmy. Oczywiście pustkowie, pustynie, 3 pustynie tutaj mamy. Filtracja działa, więc super. Czyli ten nasz patent, ten nasz koncept na to, żeby zoptymalizować nieco rachunki, w ogóle tutaj wrzuciłem pompkę, ona jest naprawdę głośna, w sensie dla mnie jest głośna. Oczywiście czy coś jest głośne, czy ciche, wiem, że jest to kwestia subiektywna, natomiast no, do sypialni takie pompki na pewno się nie nadadzą. I teraz tak jak wspominałem, spójrzcie, wcześniej musiałem tutaj w tej listwie, tu są podłączone 3 lampy do listwy zasilające. Oczywiście listwy, które używam, to są te takie listwy powiedzmy inteligentne. Mam ustawione wszędzie timery. Na początku, gdy aranżuję nowe zbiorniki, lampami świecę nie dłużej niż, lampami świecę nie dłużej niż 6 godzin dziennie. Jeżeli chodzi o filtry, to wiadomo, że chodzą całą dobę. I tutaj miałem drugi taki rozdzielacz, gdzie miałem podłączone 3 filtry i bardzo trudno zarządzało mi się tym całym okablowaniem. Teraz mam tylko jedyną wtyczkę, która idzie do pompeczki tutaj, a tędy wypływa sobie powietrze. Oczywiście już później poza nagraniem, gdzieś w wolnej chwili przewiercę prawdopodobnie otwór z tyłu, żeby ten wężyk i ten kabel również nie wychodziły tutaj od strony frontalnej. I tym sposobem powoli zbliżamy się do jednego z ostatnich etapów aranżacji, czy tam przerabiania zbiorników. Sadzę rośliny.
Sadzenie roślin to jedna z najbardziej czasochłonnych czynności w trakcie czy to zmiany aranżacji, czy to zakładania nowego zbiornika. Spójrzmy, co tutaj metodą prób i błędów, a raczej metodą improwizacji, kompletnej spontaniczności mi wyszło. Otóż miałem taką wizję, żeby jakieś rośliny sadzić tutaj, jakieś tutaj, ale w trakcie sadzenia, w trakcie prac stwierdziłem, że pomieszam. Nurzańca nie planowałem w każdym zbiorniku, czyli tej takiej długiej rośliny z tyłu, ale pomyślałem, że będę sprytniejszy i spróbuję oszukać naturę, ponieważ nigdy nie mam pewności, czy dana roślina przyjmie się w danym zbiorniku. Więc jeżeli obsadziłem prawie po każdej roślinie w każdym zbiorniku, no to logicznie zwiększam sobie szansę na powodzenie, że jeśli dana roślina nie pójdzie w jednym akwarium, to może pójdzie w innym, ponieważ tego nie wiem nigdy, to jest zawsze eksperyment. I teraz jest tak, tutaj naprawdę wiem, co sobie pomyślicie, kompletny rozgardiaż i bałagan, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą wielką kępę dużego cheńka. Oczywiście to, że rośliny są oklapłe, wyglądają jakby były pokiereszowane przez życie, to jest normalna rzecz, zaraz po tym jak usadzicie je w nowym zbiorniku, tak właśnie się zachowują. Ponieważ żeby akwarium dotarło do miejsca, gdzie wygląda naprawdę rewelacyjnie, jeśli w ogóle będzie tak wyglądać, no to wymagane są długie tygodnie, a nawet miesiące cierpliwości. To, co zrobiłem, nie chciałem tutaj dawać dodatkowych żadnych dekoracji. Chcę to tak zostawić, ponieważ wierzę, że któraś z tych roślin trawnikowych się przyjmie i z czasem po wielu miesiącach obrośnie mi większość trawnika. W każdym zbiorniczku wsadziłem troszkę tak randomowo, w sensie losowo, kryptokoryny. Mniej więcej próbowałem celować na środkowy plan. Tutaj oczywiście duży heniek, wsadziłem taką wielką kępę, ale spokojnie, nie chcę teraz przycinać tego wszystkiego, nie chcę tego ruszać, chcę pozwolić roślinom się ukorzenić w kolejnym tygodniu lub dwóch i dopiero wtedy zacznę się bawić. Anubias malutki, przykleiłem to klejem cyjanoakrylowym, który jest dedykowany właśnie do klejenia różnych dekoracji roślin. Nawet pod wodą, nie musiałem opuszczać wody, tylko wybierajcie klej cyjanoakrylowy, który jest gęsty, wtedy naprawdę jednym sprawnym ruchem można przykleić roślinę, czy to jakieś inne elementy do dekoracji, nie opuszczając wody z akwarium. Jedyna ciekawa rzecz, to jest jedyny zbiornik, gdzie oczywiście takim chałupniczym sposobem, ale udało nam się troszkę zasłonić tego filtra. I oczywiście na tym drewienku hydroponika, tutaj użyłem do zamontowania tej monstery oraz potosu. Użyłem po prostu budowlanej trytytki. Zobaczymy, jak to będzie się prezentować. Troszkę rozgardiasz, troszkę bałagan, ale okej. I nurzaniec poszedł z tyłu. Tutaj natomiast również nurzaniec jako taka wiodąca roślina trzeciego planu. Myślę, że za kilka miesięcy będzie tutaj naprawdę gęsto i sporo przecinki, zwłaszcza gdy ten mech tajwański ruszy z kopyta. Bardzo ładny jest ten piasek brązowy. Jest trochę inny niż w jakimkolwiek z innych moich zbiorników. Znalazłem również trochę szczepów. To jest chyba Ludwigia Red. Ta roślina, ona rośnie również bardzo wysoka. Zobaczymy, czy się przyjmie i jak się przyjmie. Tutaj jest Sagirata subulata, nazywana również strzałką wodną, bardzo podobna do nurzańca, tego z tyłu, ale ona rośnie już dużo mniejsza. I oczywiście kryptokoryny. Tutaj natomiast, no ciekawie, jeszcze przepraszam, wrócę tutaj, ponieważ nie miałem do jakiego elementu zaczepić skrzydło kwiatu, więc wykorzystałem takie koszyczki hydroponiczne zamówione gdzieś w Chinach. Czasem pytacie mnie, co umieszczam w tych koszyczkach. Otóż jeśli chcę ustabilizować roślinę, to daję keramzyt, natomiast tutaj te korzenie były dość bujne, więc spokojnie roślinka po prostu sobie siadła w tym koszyczku, nie wywraca mi się, więc nie ma absolutnie żadnej potrzeby, żeby coś do tej doniczki wrzucać. Tutaj jest dość ciekawie, bardzo podoba mi się ten korzeń, który jest, wybaczcie odbicia, nie jestem w stanie teraz tego tak jakoś zlikwidować. Bardzo podoba mi się ten korzeń, który umieściliśmy. On jakby optycznie podwyższa tą wysokość tego akwarium, jako że jest wystrzelony pionowo w górę i też wykorzystałem go do tego, żeby usadowić
skrzydłokwiat. Nawet nie musiałem korzystać z trytytki, bo wykorzystałem taką lukę, dziurkę, która się zrobiła pomiędzy jedną a drugą częścią drewienka. Na tle troszkę nurzańca, tam gdzieś z tyłu skitrana kryptokoryna i anubiaski, które są przyklejone do tego korzenia. Nie mogę się doczekać, jak zaczną porastać ten korzeń. I tutaj w miejscu, gdzie kleiłem korzeń do kamienia, również umieściłem jednego anubiaska oraz, gdzie on jest? Tutaj również drugiego anubiaska umieściłem, bo tam też było widać klejenie. I podobnie rośliny trawnikowe. To jest chyba kryptokoryna parwa, ale też nie jestem pewien. Nie, to może być kryptokoryna parwa. Nie pamiętam. Zbyt dużo tych roślin, zbyt skomplikowane nazwy. Ta malutka, ten krzaczek tam, to jest mały heniek. I zobaczymy tutaj, czy jakieś rośliny się przyjmą, czy się nie przyjmą. No, tego jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem, nie jestem pewien. I teraz, gdy tak patrzę, jestem naprawdę dobrej myśli. Chodzi mi po głowie zamiana tych lamp, bo to są tanie lampy. Kupowałem je jeszcze wtedy, w czasie, gdy naprawdę chciałem zrobić mega budżetową opcję. Wydaje mi się, że przy innych lampach te zbiorniczki prezentowałyby się jeszcze ładniej. W tym stanie tak naprawdę zostawimy to na kolejny tydzień lub 2 tygodnie, ale zanim rozejdziemy się na dziś, w sensie dla Was to będzie zawsze kilka sekund, dla mnie kilka tygodni, są jeszcze 2 rzeczy, które chcę zrobić. Nie robię tego za każdym razem, ale w tych zbiornikach to zrobię. Otóż, zanim te rośliny się ukorzenią i zaczną pobierać pokarm z podłoża, to minie tydzień, miną może 2 tygodnie. Dodatkowo, jako że mamy rośliny przymocowane do dekoracji jak anubiasy, one pobierają związki organiczne i pokarm tylko i wyłącznie ze słupa wody. Świeży zbiornik, świeżo zalany, nie ma tutaj jeszcze absolutnie w słupie wody żadnego pokarmu, którym mogłyby się odżywiać rośliny. Więc ja zawsze dodaję troszkę, no nie zawsze, przepraszam, bo powiedziałem, że nie zawsze. Chcę dodać kilka kropel dosłownie nawozu. To jest nawóz kompleksowy. Nie twierdzę, że ten musicie używać, ale ten akurat wpadł mi w ręce. Producent zapewnia, że jest tutaj wszystko to, czego rośliny potrzebują do życia, a także przy starcie zbiornika daję dosłownie trochę. Ostatnio w komentarzach dość mocno mi wypominaliście, ile ja tego nalałem. Natomiast hej, tutaj nie ma żadnych ryb, żadnych żyjątek, więc nie zaszkodzę żadnym zwierzętom. Pół nakrętki, połowa nakrętki. Jeżeli dozujecie różne nawozy częściej, wiadomo, czytajcie etykiety. Ja mam ciężką rączkę i kilka razy też się przejechałem na tym, że mam ciężką rączkę. Ale hej, zawsze jeżeli coś nie tak dzieje się z akwarium, można zrobić szybką podmiankę wody 30, 40, 50% i te parametry trochę wyrównać. W sensie pozbyć się tych związków, których jest teoretycznie za dużo. To jest jedna rzecz. I ostatnia, wspomniałem o tym, że co prawda nie będę już korzystał z tych filtrów, ale tak naprawdę to, co możemy teraz zrobić, to zadbać o to, żeby w tych świeżo założonych zbiornikach dużo szybciej namnażały się i kolonizowały pożyteczne bakterie, czyli różne bakterie nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i tak dalej. I tu jestem. Można przyspieszyć ten proces dojrzewania akwarium na kilka sposobów. Można dodać bakterii kupionych bezpośrednio, czy to w sklepie akwarystycznym, czy gdzieś tam w sklepie akwarystycznym, bo wielu producentów robi bakterie pożyteczne w płynie, które można dodawać do akwarium. Natomiast, jako że dosłownie wczoraj wyciągnęliśmy, one przeleżały w wodzie, wyciągnęliśmy te filtry, a te filtry działały przez długie miesiące w tych zbiorniczkach, to nie będzie wyglądało estetycznie. Co chcę zrobić, to wyciągamy tą gąbkę, całą brudną gąbkę. To, co warto zrobić, to włożyć tę gąbkę brudną do tej czyściutkiej, pięknej wody w świeżo zalanym zbiorniku i po prostu wycisnąć tę gąbkę. Brzydko to wygląda, ale to, co robimy w rzeczywistości, to pakujemy tam jednym zamachem mnóstwo, w sensie miliony bakterii, które osadzały się przez wiele miesięcy właśnie na tej gąbce. Nie wygląda to pięknie, ale robi robotę. Mam 3 dojrzałe filtry, więc wycisnę po jednej gąbce w każdym zbiorniku.
I proszę bardzo. Spokojnie, wiem co robię. I dzięki temu wszystkie te bakterie, które były na tej gąbce, jako że filtr tutaj działa, zaczną osadzać się natychmiastowo na powierzchni filtra i na każdej innej powierzchni w akwarium. I dzięki temu w naturalny sposób, nie kupując żadnych dodatkowych preparatów, możemy przyspieszyć działanie akwarium. Oczywiście chodzi o to, żeby mieć pod ręką taki filtr. No ale przerabiamy zbiorniki, nie tworzymy ich od zera na nowo. Kolejny zbiorniczek i kolejny filtr i powtarzamy ten sam manewr. Gąbeczka, proszę bardzo, lećcie bakterie. Rozmnażajcie się i róbcie robotę. Te bakterie, jeśli zastanawiacie się, co one robią, to one wszystkie odpady, wszystkie odchody, gnijące liście rozkładają i przerabiają na azotany, azotyny i tak dalej. Jeśli tych bakterii by nie było w zbiorniku i zaczęłyby się wydzielać odchody, a bakterie by ich nie rozłożyły, to zacząłby się wydzielać amoniak, który jest śmiertelnie groźny dla ryb, krewetek i innych żyjątek. I bramka numer 3 i ten sam manewr. Dareczku, proszę ściśnij dłoń. Pięknie. W sensie pięknie. To nie wygląda pięknie, ale to ma spełnić pewną funkcję, i na pewno nie jest to zabieg estetyczny, a jedynie biologiczny lub biologiczno-chemiczny. Ale nabałaganiłem. Ok, i to tyle na teraz. Zostawiamy to tak jak jest. Światło świeci się 6 godzin dziennie. Do zobaczenia za niedługo. Much later. Niemalże 3 tygodnie upłynęło od ostatniego ujęcia, które widzieliście. Zbiorniki są prima sort, powiedziałbym. No dobra, może nie takie prima sort, w zależności kto z jakiej perspektywy na to spojrzy, ale niemalże przerosły oczekiwania, które miałem. Co nie znaczy, że wyglądają rewelacyjnie. Pokażę Wam. Hello, agenci. Ok, kilka rzeczy, których się spodziewałem oraz kilka, które mnie delikatnie zaskoczyły. Przede wszystkim to, wspominałem o tym, że te lampy to taki insight techniczny, podkleiłem izolacją. Na czas dojrzewania ściągnąłem tę izolację i chciałem, żeby, chociaż te lampy nie są jakoś super mocne, ale chciałem, żeby jednak taka kompletna patelnia leciała na zbiorniki w środku, także ściągnąłem izolację po to, żeby więcej światła docierało do roślin trawnikowych. Więc spodziewałem się, że te zbiorniczki będą nieco prześwietlone. Spodziewałem się również, że to światło nie da jakiegoś super rewelacyjnego efektu. Gdy moja żona zobaczyła te zbiorniki już po tym, jak to zaaranżowałem, powiedziała, że te lampy dają, cytuję, tani efekt. Dają tani efekt, bo to w sumie tanie lampy. Ale nie wiem, być może Wy doradzicie mi, drodzy kochani, jakie lampy byście tutaj posadzili. Oczywiście szukam raczej opcji budżetowej, bo tych zbiorników jest aż 3. Natomiast myślę powolutku nad tym, żeby te lampy zmienić. Także tutaj zero zaskoczeń. Nie miałem oczywiście żadnych zaskoczeń również patrząc na to, jak te filterki, wiedząc, że w ogóle swoją drogą po 3 tygodniach ta pompka wciąż jest w tej szufladzie, ale dobra, kiedy się przestawię, obiecuję. Nie miałem żadnego zaskoczenia, patrząc na to, jak te filterki spokojnie, powolutku, ale jednak sobie pracują. I filterek numer 3. Kiedy ubyło trochę wody, ponieważ wyparowało, to widziałem, że ten filtr nie ma jakiegoś super rewelacyjnego przepływu. Nawet niech Was nie zwiedzie to, że te bąbelki tam tak szybko fruwają. Ono nie daje jakiegoś naprawdę, nie daje ten filtr jakiejś mocnej filtracji, natomiast ta powierzchnia filtracyjna w stosunku do tak niewielkiego zbiornika wydaje mi się będzie dobrym zabiegiem, ale czas pokaże. Nie miałem również zaskoczenia patrząc, ile bałaganu jest tutaj, chociażby na tym mchu tajwańskim. Wszystkie te takie farfocle, ten, no mówiąc takim językiem trochę podwórkowym, ten syf, który specjalnie i świadomie wydobyliśmy, jakby wycisnęliśmy z tych gąbek filtracyjnych z poprzednich filtrów, to wszystko osiadło, ten cały bajzel, ten kurz, te związki organiczne osiadły na tych roślinach i nie było tutaj dotychczas żadnej ekipy sprzątającej, żeby zająć się tymi związkami organicznymi. Nie czuję również zaskoczenia faktem, że
bardzo wiele kryptokoryn, czyli chociażby tamta przy korzeniu, gdzieś tutaj jeszcze namierzę, tutaj chyba było fajnie widać, tutaj przy tym kamieniu Dragonstone nie miałem żadnego zaskoczenia i wciąż nie zaskakuje mnie, gdy widzę, jak na przykład chociażby tutaj ta kryptokoryna, gdy kryptokoryny zrzucają liście. W sensie ja o tym mówię, że zrzucają liście, raczej to nie jest właściwe określenie, ale nie dziwi mnie to, że kryptokoryny, że liście kryptokoryn zaczęły gnić. Nauczony doświadczeniem i pracą już wcześniej z tymi właśnie roślinami wiem, że nie ma się czego obawiać. Kryptokoryny nienawidzą przesadzania i bardzo często na początku, gdy zbiornik dojrzewa, gdy usadzimy kryptokorynę w innym miejscu, te liście przegniją, ale już w miejscu tych liści wkrótce zaczną pojawiać się następne. Wiem, że są sposoby, żeby tego uniknąć, bo doradzali mi to różni akwaryści w sekcji komentarzy. Ja jednak staram się upraszczać sobie życie, nie komplikować i nie dokładać roboty, więc cierpliwie poczekam, aż kryptokoryny po prostu pójdą właściwie, we właściwym tempie i się odrodzą i zmartwychwstaną. Nie było również żadnego zaskoczenia, gdy spojrzałem na ten zbiornik na drugi dzień i zobaczyłem, jak wielkim kolosem jest ten duży heniek. No, przesadziłem z tą kępą tutaj, wpakowałem po prostu 2 wielkie garście, tak na Jana, tylko po to, żeby chociaż delikatnie przykryć tamten filtr, ale i tutaj już przechodzę do rzeczy, które mnie zaskoczyły. I to w sumie zaskoczyły mnie i negatywnie, i pozytywnie. Pierwszą pozytywną rzeczą, która mnie zaskoczyła, jest to, że duży heniek po 3 tygodniach, jak widzicie te jaśniejszo-zielone fragmenty rośliny, to już są tak naprawdę odrosty. Więc byłem fajnie zaskoczony, widząc, że ta roślina już tak szybko zaczęła się adaptować i tutaj już możemy zauważyć wzrost. Nie podcinałem jej jeszcze. Poczekam jeszcze kilka tygodni, żeby jeszcze bardziej ukorzeniły się te rośliny i pewnie tego dużego henka jednym takim sprawnym ruchem ciach w połowie, skrócę go o połowę. Trochę takim nie do końca fajnym zaskoczeniem jest to, że spodziewałem się, że nurzaniec, którego obsadziliśmy w każdym niemalże tutaj zbiorniczku, spodziewałem się, że ten nurzaniec pójdzie nieco szybciej, że szybciej zacznie się propagować, ale nie zauważyłem jeszcze jakiegoś radykalnego rozrostu. Oczywiście nieco negatywnie, czy tam powiedzmy nieciekawie zaskoczony jestem, widząc, że niektóre anubiaski przeżółkły liście. No cóż, z anubiasami bywa różnie, to jest raczej harda roślina. Wydaje mi się, że damy temu zbiornikowi, każdemu anubiasowi nieco więcej czasu i naprawdę będzie ok. Coś, czego nie widzicie na tym ujęciu, bo zdążyłem posprzątać, nie ukrywam, że przed ujęciem troszkę przetarłem tutaj szybki. I to też taka rzecz, której się nie spodziewałem, to, że te filterki, jako że dają takie bąbelki i one są fajnie, ładnie to wygląda, to te bąbelki tutaj, jakby pryskając, bardzo chlapią mi po tych krawędziach szyb, więc jak zazwyczaj raz na 2 tygodnie biorę jakąś gąbeczkę i delikatnie przecieram, tak w przypadku tych bąbelkowych filtrów, tutaj ten osad, ta sadza, czy po prostu rozklapana woda od tych bąbelków osadza się bardzo mocno, bardzo często i niemalże co drugi, co trzeci dzień muszę przecierać te szyby. Oczywiście nie trzeba być tak pedantycznym, jak ja czasem bywam, chociaż czasem też nie bywam, ale wiecie, bierzcie to pod uwagę, gdy instalujecie filtr lub takie właśnie pompki, które dają bąbelki, bo no, te bąbelki jednak wpływają na to, że dużo takich różnego osadu Wam się będzie tutaj zbierać na krawędziach. Rośliny hydroponiczne, jestem pozytywnie zaskoczony, przyjmują się, więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu. Tutaj trochę ten skrzydłokwiat zmarniał, ale tylko na początku, bo już zobaczyłem, że gdzieś tam on zaczyna puszczać kolejne liście. Ten jest ok. Generalnie jest dość późna pora, więc zauważyłem, że im jest późniejsza pora w pomieszczeniu, im jest ciemniej, to te rośliny troszkę osiadają. A nad ranem, gdy przychodzę tutaj do studia, do pracy, to i mocne słońce pada, bo mam okna na wschód, no to widzę, że te rośliny niemalże promienieją. I jeszcze jedno zaskoczenie. W sumie spodziewałem się tego, a przynajmniej podejrzewałem, że któryś z korzeni, które włożymy tutaj do zbiornika, zacznie mi barwić wodę. Ten zbiornik bardzo mocno się barwi. W tych 2 nie robiłem absolutnie żadnej podmianki. To jest poza tym, że przeczyściłem delikatnie szybki przed dzisiejszym ujęciem, ale nie było tutaj prawie żadnych glonów i przetarłem te krawędzie. To jest woda, która
Tak wygląda po 3 tygodniach, nie robienia absolutnie żadnych podmian. Natomiast tu robiłem 2 podmiany wody i jak spojrzycie, to widzicie delikatną różnicę, prawda? Ta woda ciemnieje. Co ciekawe, ten korzeń, ja podejrzewam, że to ten korzeń mi barwi lub podłoże. To są takie 2 hipotezy. Zakładam, że korzeń, chociaż zastanawiające jest to, że to jest ten sam typ drewna, który mamy tutaj wrzucony i ten już mi wody nie barwi, więc być może chodzi o podłoże. Tak mi się zrymowało. Ok, komu w drogę, temu trampki. Czas na wpuszczenie pierwszej partii, pierwszej części obsady. Dlaczego jest to pierwsza partia? Ponieważ dziś wpuszczam tak zwaną ekipę sprzątającą. Odczekam kilka dni. W ogóle jest weekend, więc mój ulubiony sklep akwarystyczny jest obecnie zamknięty. Więc za kilka dni wrzucimy drugą część obsady. Dla Was to będzie oczywiście kilka sekund, a nie kilka dni, ale wrzucimy rybki. Dziś idą krewetki. No to ktoś zapyta, jakie krewety, Mariusz? Są pewne krewetki, które niewiarygodnie mi się podobają, ale jakoś nie było sposobności, żeby je wcześniej obsadzić w którymś z moich zbiorników. Tutaj pewnie nie zobaczycie tego jakoś super dokładnie. One są zestresowane, bo je aklimatyzuję. Piękne, biało-czerwone, no cóż za polska kolorystyka, biało-czerwone krewetki, które noszą nazwę Crystal Red. Przywiozłem je kilka godzin temu od lokalnego akwarysty, który zajmuje się hodowlą różnych krewetek. Oj, tutaj może nie, ale tutaj, może tutaj je zobaczycie. Przepraszam Was, drogie, wiem, że jesteście troszkę zestresowane. Te krewetki, ponadto, że niewiarygodnie piękne, taka jest moja opinia, są trochę bardziej kapryśne niż na przykład krewetki cherry czy blue velvet. Otóż one trochę bardziej potrafią kaprysić, gdy woda jest za twarda, gdy temperatura jest niewłaściwa. Natomiast te hodowlane odmiany ryb, czyli nie bezpośrednio wyciągane ze środowiska naturalnego, wydaje mi się, że są trochę bardziej zahartowane. Tak przynajmniej wynika z mojego doświadczenia i też z komentarzy różnych doświadczonych, bardziej doświadczonych akwarystów, które czasem czytam w sieci. Jeśli zastanawiacie się, dlaczego przywiozłem te krewetki, bo przywiozłem je w 2 woreczkach, a mam je w 3 pojemnikach i to różnych. No nie dorobiłem się takich fajnych, podobnych do siebie pojemników, więc brałem co było pod ręką. Otóż rozdzieliłem tę dużą grupę krewetek na mniejsze grupki, ponieważ jedna grupka pójdzie do jednego akwarium, druga do drugiego, trzecia do trzeciego. I coś, co robiłem poza kamerą, a o czym wspominałem już na poprzednich filmach, więc nie będę się powtarzał, to aklimatyzowałem te krewetki. Krewetki innego gatunku Neocaridina, które mam w innych zbiornikach, są nieco bardziej harde, ale te, jako że są kapryśne, no to przyłożyłem się tym razem do tego i od prawie godziny, jak jestem w tym pomieszczeniu, tutaj panuje stała temperatura, to jest nieco wyższa temperatura niż normalnie, więc temperatura wody w tych zbiorniczkach się wyrównywała i dodatkowo co 10-15 minut brałem małe naczynko, w sumie szklankę po kawie, ale wymytą i z jednego zbiorniczka troszkę wody do jednego naczynka, z drugiego zbiorniczka do drugiego naczynka, z trzeciego i tak dalej. Wiecie, w którym kierunku z tym idę. Po to, żeby parametry wody, w której przyjechały krewetki, wyrównały się nieco z parametrami wody, które są w tychże zbiornikach. Jesteśmy gotowi, żeby wpuścić naszą ekipę sprzątającą. W każdym z tych naczynek jest po kilkanaście sztuk. Ok, kochani. 3, 2, 1. Pierwsza partia idzie. Hello, maleńkie. Come on. No, come on. Wszystkie. Ależ one będą świetnie wyglądać. Jeszcze nie wszystkie wypłynęły, a już widzę, że ogólnie aktywne podłoże, takie jak mamy tutaj, bardzo dobrze robi właśnie na obniżenie twardości wody i podobno, nie wiem, bo krewetki nie potrafią mówić, nie pytałem, ale podobno krewetki uwielbiają właśnie ten typ podłoża. I bramka numer 2. Witajcie w nowym domku. Wysprzątajcie go należycie. Hello! Matko Boska, przepiękne są te krewetki. Oczywiście w lepszym świetle wyglądałyby jeszcze lepiej. I bramka numer 3, prawdopodobnie największa grupa. Kochane, rozgośćcie się. To jest wasza chwila prawdy. Boże, co ja gadam, jakie teksty? To z ekscytacji, naprawdę. Wszystkie?
wszystkie. Oh yeah! Ekipa sprzątająca oficjalnie gotowa do działań. Rzućmy szybko okiem. Coś, co jest zastanawiające, za każdym razem, gdy wpuszczam krewetki Neocaridina, to one są bardzo żywe. O, wow, nie było przez chwilę. Coś się stało. Tam jest skrzynka na peron. Nie wybiło korków. Dobra, okej. Takie rzeczy dzieją się w trakcie nagrań. Chyba nie było prądu przez chwilę, ale działa? Wszystko działa? Okej, wszyscy żywi? Wracamy. Gdy wpuszczam krewetki Neocaridina, one są bardzo żywe i prawdopodobnie reagują mocniejszym szokiem, gdy wpuszczam je do nowych zbiorników. Być może popełniam błędy w trakcie aklimatyzacji. Tutaj one wydają się w ogóle mega wychillowane. Patrzcie, jaki spokój. Hej, hej, przejdę się. Rozejrzę się, gdzie jestem. Bardzo fajnie podoba mi się kolorystyka tych krewetek biało-czerwonych na ciemnym podłożu. I prawdopodobnie gdzie zadziałała tutaj zasada kontrastu, czyli im ciemniejsze podłoże, a jaśniejszy kolor ryby, krewetki, kontrasty w ogóle bardzo fajnie się sprawdzają w akwarystyce. Jeśli spojrzymy tutaj, to nie ma żadnej. O, tam jest jedna. Chyba wszystkie uciekły na tył. Dobra, tam jedna z tyłu eksploruje. O, jest jedna na froncie. Cześć maleńka. Jak w ogóle nowe mieszkanko, jak nowy apartament? Jak się czujesz? No dobra. Chill, tak? Rozejrzę się, przejdę się, zobaczę, co się dzieje. Tutaj jest jeszcze kolejna, nieco mniejsza. Hej, kochana. Wydaje mi się, że potrzebują czasu, żeby się wychillować. Jest strasznie dużo właśnie bałaganu na tym mchu, ale dzięki temu, że wpuściliśmy ekipę sprzątającą, one zaczną chodzić po tych roślinach, strącać te związki organiczne, przerabiać, zjadać i tak dalej, i tak dalej. No i zbiorniczek numer 3. Być może będą tutaj czarne wody, bo jak nie będę podmieniał regularnie, to naprawdę te drewno lub podłoże mocno tutaj barwi, ale fajnie usiadła jedna akurat na tym czarnym korzeniu. Przepiękny kontrast. Ja uwielbiam kontrasty. A jedna poniżej, jeżeli uda mi się dozoomować, o właśnie, od razu siadła na gnijącym liściu kryptokoryny i wzięła się do roboty. I podobnie tutaj koleżanka znalazła już sobie coś, co może ją zaabsorbować na dłużej. Kolejna na kamieniu. Ładnie to wygląda. Byłem sceptycznie na początku nastawiony, czy te krewetki w ogóle będą tutaj pasować, ale hej, akwarystyka to jest jeden wielki eksperyment, może nie zawsze eksperyment, bo jednak stoi za tym jakaś wiedza, jakaś elementarna teoria, której warto przestrzegać, ale jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny takich czy innych krewetek czy ryb, uwielbiam eksperymentować, uwielbiam patrzeć, jakie efekty da się wykręcić. Te zbiorniki nie wyglądają jeszcze tak, jak będą wyglądać za kilka miesięcy. Mam nadzieję, że będą wyglądać lepiej. Także dajmy temu czas. A tymczasem ja odliczam dni do końca weekendu po to, żeby za 2-3 dni wybrać się do sklepu akwarystycznego i uzupełnić tę obsadę. Wiem, że pisaliście mi pod jednym z postów, bo zapytałem, jakie rybki widzielibyście w tych zbiornikach. Jeszcze w momencie, gdy to nagrywam, nie wiem, czy będę w stanie zrealizować te najfajniejsze pomysły z Waszej strony, które przypadły mi do gustu, ponieważ nigdy nie wiem, co znajdę w sklepie akwarystycznym. Do zobaczenia za dni kilka. Find my way to you. Yeah. I want to find my way. Tak się czuje Mariusz za każdym razem, jak wraca ze sklepu akwarystycznego. Mamy obsadę. Mamy obsadę. Już jakiś czas jestem w środku, w sensie w tym pomieszczeniu, żeby temperatura wody się wyrównywała. Ale moi drodzy, skoro już posiłkowałem się tym, co znalazłem na miejscu, w sensie w sklepie akwarystycznym. 6 sztuk, przepięknych sztuk kardynałka chińskiego. Uwielbiam tę rybę. Danio erytromikron. Bardzo ciężka nazwa, natomiast Danio erytromikron to po prostu danio, natomiast zupełnie jakby zminiaturyzowane, czyli dużo mniejsze od tego klasycznego danio, które znamy, pewnie wszyscy znamy danio, nie? No, kto nie zna danio? I trzecia, jakże piękna partia. Słowo partia może nie jest właściwe, ale gromada, przepiękna gromada rybek, które od zawsze chciałem mieć w moim... O, hello! Widać moje oko? One są zestresowane, więc kolory pewnie nie są dość dobrze widoczne. Zresztą zaraz zobaczymy je w pełnej okazałości. Rasbora Galaxy. I ktoś
z Was w komentarzu pod moim postem, gdy pytałem, co umieścilibyście właśnie w tych zbiorniczkach, ktoś tam wrzucił Rasbory Galaxy. Jest to chyba jedna z najpiękniejszych rybek, które idealnie siadają właśnie w małych zbiornikach. Jeśli zapytalibyście mnie, jak czuły i zachowywały się krewetki w ciągu tych kilku dni przerwy, gdy czekałem, aż pojadę do sklepu akwarystycznego, generalnie zauważyłem, że jedna, może dwie krewetki rzeczywiście przez pierwsze 2 dni niemalże były nieco otępiałe, natomiast z każdą kolejną godziną krewetki stawały się coraz bardziej śmiałe, coraz częściej wychodziły również na front akwarium, więc moje obawy, które miałem na początku, bardzo szybko zostały jakby rozwiane dzięki temu, że widziałem, że krewetki zaczynają się poprawnie aklimatyzować. W zbiorniku numer 3 oczywiście woda już zaczęła się, o, patrzcie na tego skubańca, hello! Do zbiorniczka numer 3 dorzuciłem jeszcze kilka roślinek pływających, one pewnie zaczną się propagować, nie minie kilka tygodni, gdy będę musiał wyciągać stąd te rośliny pływające, żeby nie pokryły całej tafli i będę rozdzielał je również na kolejne zbiorniczki Nano Galerii. Temperatura wody jest ta sama, co temperatura wody w tych 3 woreczkach, więc myślę, że możemy wskoczyć w ostatni etap dzisiejszego epizodu i naszej dzisiejszej przygody. I jeszcze tak uzupełniając, pomyślałem, że każdy z tych zbiorników będzie zbiornikiem jednogatunkowym, czyli nie będę mieszał tych 3 gatunków rybek. Tu umieszczę kardynałka chińskiego, ponieważ wydaje mi się, że będzie miał wystarczająco przestrzeni do pływania. Tutaj wydaje mi się jest dość minimalistycznie do czasu, gdy ten mech nie zrobi się jedną wielką czupryną i wydaje mi się, że tutaj w tej pięknej przestrzeni idealnie siądą Rasbory Galaxy. Natomiast tu wrzucimy tą miniaturową wersję Danio, jako że jest tutaj dość dużo tego dużego Heńka, jest ta konstrukcja w rogu, za którą będą mogły te Danio sobie fruwać, czy tam pływać, nie bierzcie dosłownie tego, co mówię, i zobaczymy, jak zaprezentuje się finalny efekt. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know Powolutku ryby już nabierają kolorów, wraca im te naturalne ubarwienie. Ach, kardynałki przepięknie będą wyglądać w tym zbiorniku. 6 sztuk, niewielka obsada do niewielkiego zbiorniczka. Kardynałki są wdzięczne również dlatego, że tolerują niższe temperatury. Przepięknie idą tutaj. Wow! Rasbory Galaxy również wydają się, no nie wiem, jeszcze zestresowane, jeszcze za wcześnie, jeszcze potrzebują trochę, żeby się zaklimatyzować. Z kolei niewielka gromadka Danio, wszystkie uciekły, ten jeden tutaj sobie jeszcze jest, ale to tylko kwestia czasu, gdy również ucieknie do tamtych. Dobra, zobaczymy, czy wyjdą. Być może jutro wyjdą, mam nadzieję. Jeśli wciąż będą nieśmiałe, to być może dorzucę tutaj jeszcze więcej sztuk i wtedy w większej grupie powinny nabrać więcej śmiałości. Misja zakończona powodzeniem. Teraz tylko nic jak usiąść i obserwować, jak cała ta natura, każdy z tych ekosystemów rozwija się i pięknieje. how I feel. Faster than you like. It's over and that's the end. Yeah. Faster than you like. It's over and that's the end. It's over and that's the end. I want to find my way to you, yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient,
never know your last meal. Co to był za epizod? Kochani, co to był za epizod? Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to przede wszystkim ogromne dzięki. Jeśli pomożecie algorytmom wypychać ten film do innych ludzi, którzy być może jeszcze nie pasjonują się akwarystyką albo już się interesują, a jeszcze nie widzieli mojego kanału, to będę podwójnie wdzięczny. Specjalny ukłon w Waszą stronę w szczególności. Dziękuję za dziś. 3 akwaria, 1 epizod. Dbajcie o siebie i innych. Cześć.